Cześć, nazywam się Maciek Sawicki, pracuję w firmie Codilime. Czym dokładnie się zajmuję, jeszcze za sekundkę powiem. A o czym będę mówił, no to tak jak tu jest napisane, będę mówił o serverlessie, a w szczególności o serverlessie na swojej infrastrukturze. A jeszcze bardziej w szczególności o projekcie Knative, bo to jest jedna z wielu możliwości, natomiast w tą się najbardziej zagłębiłem. Na początek jeszcze szybciutko dwa słowa o mnie. To jest taka ładna szafa serwerowa, to jest jakby były moje początki przygód z IT. No w sumie może nie do końca, bo jeszcze wcześniej robiłem trochę rzeczy związanych z programowaniem na Androida, ale takie rzeczy sysopowe to właśnie w pracy przy Data Center Operation Management, dużo sieci, dużo serwerów, dużo hardware'u. Natomiast teraz mi się to troszeczkę odmieniło i zajmuję się głównie Kubernetesem, kontenerami, wszystkie takie rzeczy, które są ostatnio dosyć gorąco. O OpenStacku już jakby coraz mniej pamiętam, że kiedykolwiek istniał. I jeszcze, żeby tradycji stało się zadość, dwa słowa o Codilime. No, mamy zaszczyt być sponsorem tego wydarzenia. Czym się zajmujemy? No to mam ściągę, więc jakby też nie muszę się za bardzo wysilać. Jeżeli chodzi o tematy Cloud Native, to warto poszukać nagrania Wojtka Urbańskiego o jego prezentacja z DevOps SysOps Polska na temat aplikacji chmuronatywnych, więc można się dowiedzieć, co przez to rozumiemy, jak podchodzimy do tematu Cloud Native. DevOps jest bardzo ogólny temat, jakby głównie w okolicach Continuous Integration. SDN, NFV to są tematy, z których wyrastamy. Jakby nasi najwięksi pierwsi klienci to były firmy telekomunikacyjne, robiliśmy dla nich duże rozwiązania, nie tylko software'owe, ale też w okolicach powiedzmy IoT i różnych pudełek, sprzętu, więc jest całe spektrum możliwości. No i biuro mamy tutaj. Jakby tutaj w tym coworku bardzo blisko na spotkania DevOps SysOps Polska. No dobrze, to teraz nie zanudzając i przechodząc do meritum. Pytań tu jest już trochę ściąga, ale pytanie do publiczności. Kto się spotkał z serverlessem? Okej, to teraz doprecyzowując pytanie, kto zdeployował swoją aplikację w modelu serverless? Okej, raz. Okej. To jeszcze pytanie kolejne pomocnicze. Co rozumiecie przez serverless? I nie musicie patrzeć na ściągę. Jakby dobra, to ja dlaczego w ogóle ten temat tak drążę na zasadzie właśnie takiej powiedzmy pseudointeraktywnej? Sam jestem ciekawy, bo zrozumienie nie jest, wydaje mi się, że nie ma jednomyślności w tym temacie. W szczególności jak się zaczął temat serverlessu, wszyscy rozumieli to jako jednoznaczne, równoważne z lambdami AWS-owymi, bo to był prekursor tego ruchu. Natomiast no teraz to się bardzo zmienia. W szczególności według Google'a, który ma swoją wizję świata, troszeczkę inną niż reszta operatorów, dostawców cloudowych. Dla Google'a praktycznie wszystko, co nie jest VM-ką, jest serverlessem. W szczególności na przykład App Engine, który jest rozwiązaniem typu Platform as a Service, przynajmniej tak kiedyś to było nazywane, inżynierowie albo produkt managerowie z Google'a będą mówili, że to jest rozwiązanie serverless. Więc jakby granica jest dosyć płynna. Na pewno ważne jest to, że w serverlessie mamy inny model kosztowy. To jest akurat tutaj początek definicji, początek artykułu z Wikipedii, jakby tam jest jeszcze więcej aspektów tego tematu, ale ten aspekt kosztowy, że rozliczanie dokładnie za wykorzystanie zasobów, to jest taka esencja serverlessa, jakby to jest coś najmniej kontrowersyjnego. Że jakby te serwery oczywiście pod spodem są, to jest trochę mylące, że się w nazwie, że serverless, natomiast chodzi o to, że nie myślimy o tych serwerach, nie musimy ich kupować, alokować do przodu. One się automagicznie, właśnie może nie do końca, trochę pokażę, jak ta magia pod spodem działa i że nie jest aż taka magiczna, ale z punktu widzenia takiego końcowego użytkownika, zwykłego dewelopera w tym wypadku, jakby to rozumiem przez końcowego użytkownika, to jest użytkownik rozwiązania serverlessowego, deweloper, no to z punktu widzenia takiego dewelopera zasoby się alokują automagicznie, on nie musi o tym myśleć, ewentualnie potem musi się tłumaczyć jakimś osobom, które odpowiadają za budżet, dlaczego tyle kasy jego hosting jego aplikacji przepalił.
E, e, Jeżeli chodzi o rozwiązania hostowane, no to mamy dosyć prostą sytuację. Każdy główny dostawca chmury ma swoje rozwiązanie, czyli na przykład właśnie lambdy w AWS-ie, Cloud Functions i Azure, Cloud Functions w Google i Azure i funkcje w Azure, więc jakby nawet nazwy są podobne. Są rozwiązania hostowane jakby problem z głowy. Natomiast dzisiaj mówimy o rozwiązaniach do it yourself. Chcemy sobie zbudować coś samemu, nie chcemy zależeć od dostawcy chmurowego, więc albo robimy coś na VM-kach, albo na Kubernetesie w jakiejś chmurze, ale stawiamy to od zera, na przykład po to, żeby móc się przenieść potem do innej chmury, albo w ogóle nie chcemy korzystać z chmury, mamy jakieś swoje data center, chcemy się zamknąć w tej naszej szafie i tam sobie kabelki od czasu do czasu popodłączać, no ale żeby tam naszym deweloperom się wygodnie pracowało, to chcemy dać jakieś wysokopoziomowe narzędzie. No i o tym będę dzisiaj dalej ten temat będziemy razem tutaj zgłębiać. W szczególności, tak jak wspomniałem, to będzie Knative. Natomiast okazuje się, że tych opcji do it yourself jest mnóstwo i to jest tylko część z dostępnych opcji. Ciężko wybrać. Każda się czymś różni, ma wady i zalety. Knative jest najbardziej elastyczny z tych wszystkich, moim zdaniem przynajmniej. Jest w pewnym sensie, nawet bym powiedział, że jest bardziej frameworkiem do stworzenia własnej platformy serverless niż samym narzędziem serverless. No ale zanim wybierzemy to nasze najlepsze rozwiązanie, którym jest Knative, jak już powiedziałem, ale zanim je wybierzemy, no musimy sobie zastanowić się, po co to wszystko, a dlaczego tak. No i tutaj już troszeczkę o tym wspomniałem, ale jeszcze stawiając kropkę nad i, no to niezależność od prowajdera, elastyczność to są takie oczywiste rzeczy. Koszty są mniej oczywiste, bo są kontrowersyjne, znaczy zależy kto liczy, jak liczy, kiedy liczy i zależy też od przypadku. Czasami może takie rozwiązanie do it yourself wyjść taniej, w szczególności jeżeli ten ruch naprawdę jest duży i jeżeli koszty naszego zespołu zarządzające tą naszą infrastrukturą nie stanowią dużego procentu całego rozwiązania. No i też jeżeli mamy swoje data center, swoją serwerownię, to na pewno te koszty możemy w takim rozwiązaniem trochę obniżyć, bo w każdej chmurze jest tak i to dostawcy chmurowi się z tym nie kryją, że im bardziej zarządzalne, wysokopoziomowe usługi są od dostawcy chmurowego, tym jakby narzut cenowy na to rozwiązanie jest większy. Jakby VM-ka jest i tak dużo droższa niż dedykowany serwer wynajęty gdzieś na przykład w OHWH, ale i tak jest tańsza niż na przykład App Engine. Cloud Functions, czy teraz, jeżeli mówimy o Knative, to w Google Cloudzie to jest Cloud Run, jest jeszcze droższy. Jeżeli byśmy założyli, że nasz workload jest obciążony 24 godziny na dobę. Natomiast zaletą Cloud Functions jest jeszcze to, czy rozwiązań takich serverless ogólnie, że skalują się w zależności od potrzeb, od ruchu i na lepszej utylizacji można też zaoszczędzić. Więc jakby cały osobny temat, można bardzo długi talk zrobić na temat kosztów i czy w danym wypadku serverless jako taki jest opłacalny, a w szczególności czy serverless na swojej własnej infrastrukturze to dobry pomysł. Natomiast jeszcze jest ostatni punkt bardzo ważny, no frajda. Jakby dla teamów DevOpsowych, admińskich jest to jakaś nowa technologia, którą można wdrożyć, poznać i zrobić coś, co robią najwięksi prowajderzy, więc można się poczuć, że się jest w tym małym Googlem. Natomiast to nie jest sztuka dla sztuki, bo jak się zrobi to dobrze i to będzie działać, to nasi deweloperzy będą mogli szybciej wdrażać aplikacje, szybciej
robić na przykład testy AB, robić bardzo ułatwia stworzenie sensownej platformy continuous delivery ze wszystkimi takimi barierami, jak mają właśnie, jak się słyszy o dobrych praktykach w dużych firmach typu Facebook, Google, związane z tym, że robią wiele wdrożeń każdego dnia i są w stanie nie zabić tej aplikacji i jakby mieć szczęśliwych użytkowników. Natomiast oczywiście są też wady. Wady, potencjalnie koszty, o których już wspominałem, więc już nie będę się aż tak rozwodził, mogą być wyższe. Zwłaszcza te koszty takie stałe, typu na przykład utrzymanie teamu, który będzie się tym zajmował. I myślę, że to jest kluczowa sprawa, żeby nie zapomnieć o tym, że jak się stawia własną platformę, taką, którą dajemy potem naszym deweloperom, to dobrze jest mieć ludzi, którzy za to odpowiadają, bo jakby to jest najgorsze, co można zrobić, dać platformę, która potem sama, to jest jakieś zaciągnięcie pewnego długu technologicznego, który może w pewnym momencie wybuchnąć i jak się nie ma wystarczająco głębokiej wiedzy o tym, co jest w środku, no może być to dosyć problematyczne. Mimo że na wierzchu to się wszystko wydaje automagiczne, cudowne i że wszystko jednorożce, tęcza i tak dalej. No i to jest powiązane z tym ostatnim punktem właśnie. Jak się nie wie, jak to działa dokładnie pod spodem, to też jest wszystko bardzo nowe. Ryzyko awaryjności jednak jest dosyć duże. Przejdźmy teraz do Knative, czyli wybranego rozwiązania z tych wszystkich dostępnych, pokazanych na wcześniejszym slajdzie. Knative jest pomysłem wymyślonym, jest projektem open source'owym, natomiast rozwijany jest głównie przez Google'a. Jest dosyć młody, bo jest z 2018 roku. Teraz obecna wersja 0.6.0 ma jakieś 20 parę dni, więc projekt jest aktywnie rozwijany, bardzo, bardzo dynamicznie, natomiast cały czas jest młody. I tutaj właśnie idea jest taka, że to jest w pewnym sensie framework do zrobienia rozwiązania serverlessowego, a nie całe narzędzie serverless. Ma 3 komponenty, z których dopiero razem się buduje naszą platformę serverless. Build, serving i eventing. Budowanie jest narzędziem, które pozwala w przewidywalny sposób zbudować nasz kontener, bo jakby wiadomo, w większości rozwiązań serverlessowych pod spodem są kontenery, więc musimy mieć narzędzie, które pozwala ten kontener w sprawny sposób zbudować naszego kodu źródłowego i najlepiej w automatyczny sposób i najlepiej tak, żeby deweloper nie musiał za dużo o tym myśleć, jak to działa pod spodem, czyli żeby ten proces ukryć i zautomatyzować. Jak już taki kontener mamy, to musimy go serwować. Zajmuje się tym komponent serving. Też on się zajmuje skalowaniem i jakby stawianiem tych komponentów w odpowiedni sposób. W szczególności tutaj ważne jest to, że jest scale to zero, czyli jeżeli nasza aplikacja nie chodzi, to nasze kontenery wszystkie są ubijane i Knative potrafi bardzo szybko podnieść kontener, kiedy przychodzi pierwszy request do naszej aplikacji. To jest taki też dosyć duży problem, powiedzmy, architektoniczny od strony, jakby się chciało samemu takie rozwiązanie zrobić, to robienie samemu skalowania do zera wcale nie jest takim trywialnym problemem. Eventing, możemy nasze kontenery odpalać na zdarzenia, na eventy, w szczególności są integracje z systemami kolejkowymi, na przykład NATS-em, to jest taki, powiedzmy, cloud native odpowiednik Kafki, tylko że właśnie też bardzo mocno nastawiony na deployowanie w Kubernetesie. Możemy na przykład triggerować rzeczy pushami do repozytorium kodu. To jest moim zdaniem ciekawy przykład, że można sobie wykorzystać Knative do zrobienia własnego systemu Continuous Integration. No jest tak, więc będziemy ojcami i matkami naszego rozwiązania serverlessowego. Mamy te trzy komponenty. I tak, trochę zgubiłem wątek, ale już wracam.
Ostatnia rzecz. Jak mamy, te pierwsze punkty to było takie wysokopoziomowy opis całego naszego pomysłu. Natomiast jeszcze jest jeden taki kluczowy dosyć szczegół implementacyjny, związany z tym, że cały Knative działa w Kubernetesie i jest pomyślany. Niektóre z tych innych rozwiązań, które pokazywałem, można stawiać na przykład na VM-kach. Niektóre są też bardziej kubernetesowe, niektóre właśnie takie można w różny sposób deployować. Natomiast Knative jest w 100% pomyślany o Kubernetesie, a w szczególności wszystkie jego abstrakcje są zarządzane przez coś takiego, co się nazywa Custom Resource Definition. To jest trochę temat na osobny wykład związany z Kubernetesem i rozszerzaniem możliwości Kubernetesa. Natomiast tutaj warto zapamiętać, że każdy taki obiekt w Knative definiujemy, tworząc w Kubernetesie Custom Resource Definition i dzięki temu mamy pełną integrację z Kubernetesem i takie nasze doświadczenie kubernetesowe, na przykład jeszcze związane z stworzeniem deploymentów takich zwykłych kubernetesowych, nie bardzo się różni od użycia Knative. Knative po prostu działa trochę lepiej, trochę bardziej automagicznie. Niektóre rzeczy, które byśmy robili sami ręcznie, za nas robi, natomiast sposób interakcji z Knative jest dosyć podobny do pracy z gołym Kubernetesem. Teraz sobie szybciutko przejdziemy przez te właśnie komponenty, czyli trzy podstawowe klocki Knative i jak one wyglądają w praktyce. Pierwszym elementem jest komponent budujący i właśnie to, co widzimy na tym slajdzie, to jest przykład naszego definicji obiektu typu build, czyli właśnie to jest ten nasz CRD, który mówi, że mamy budować obrazy, które są w Gicie i mamy nasz skrypt budujący. I jakby to jest o tyle fajne, że to się dzieje automatycznie i też jeszcze jest fajne, że się dzieje w sposób bezpieczny. Jeżeli myślimy o budowaniu kontenerów na klasztrze, to często się pojawia taki temat Docker in Docker, czyli że żeby zbudować nasz kontener musimy mieć Dockera. No to nie jest bezpieczne do końca, nie jest wygodne. Trzeba poszukać lepszego sposobu. Okazało się, że lepszy sposób się znalazł. Ten lepszy sposób to jest Kaniko. Kaniko jest osobnym projektem, też wypuszczonym przez Google'a, natomiast jest używany przez Knative. Jest to narzędzie, które pozwala zbudować kontener bez Dockera, czyli po prostu stworzyć system plików na podstawie Dockerfile'a, zlepić obraz kontenera w 100% w user space'ie bez potrzeby forwardowania socketa dockerowego czy jakichkolwiek innych podobnych rozwiązań typu Docker in Docker. I właściwie tyle, jeżeli chodzi o budowanie. Czyli jakby podsumowując budowanie jeszcze, mamy dwie rzeczy. Jedno to mamy łatwy sposób deklaratywny opisu samego procesu budowania. Z drugiej strony mamy ten komponent Kaniko, który sprawia, że możemy budować obrazy w sposób przewidywalny i bezpieczny. Serwowanie. Serwowanie tak samo ostatecznie, ponieważ jest to rozwiązanie działające na Kubernetesie, ostatecznie będziemy mieli pody, natomiast komponent serving w Knative stara się w odpowiedni sposób tymi podami zarządzać i jest jeszcze powiązany z tym komponent związany z routingiem requestów do tych podów. Tam pod spodem się pojawia jeszcze taki temat gorący ostatnio Istio, czyli to jest server mesh kubernetesowy. I z tym nie trzeba ręcznie pracować, jeżeli się chce zrobić jakieś wdrożenie typu proof of concept, natomiast trzeba wiedzieć, że to Istio tam pod spodem jest, czyli jakby to, o czym zacząłem na samym początku, że tych abstrakcji, narzędzi jest dosyć dużo i jak się chce dosyć głęboko zrozumieć, jak to działa, to trzeba na to troszkę czasu poświęcić, natomiast najlepiej się zająć tym po prostu komponent po komponencie. Więc na razie
w ogóle dzisiaj nie będziemy mówić o Istio, zostawimy sobie to na innego toka. Natomiast to przede wszystkim wszystko to, o czym już zacząłem wcześniej powiedziałem, to jeszcze raz podkreślę, pody, skalowanie do zera i kierowanie requestów w odpowiednie miejsca. No i znowu przykład takiej definicji naszego obiektu mówiącego o tym, że mamy jakiś serwis Knative, który chcemy, żeby był naszą aplikacją serverless. No to jakąś tam aplikacja Javowa z jakimś tam obrazkiem, z jakimś kontenerem, jakieś zmienne środowiskowe możemy ustawiać. To wszystko wydaje się dosyć podobne do tego, co moglibyśmy, na pierwszy rzut oka wydaje się, że moglibyśmy zamiast takiego serwisu zrobić, zamiast serwisu w Knative moglibyśmy zrobić deployment i serwis w Kubernetesie. Ale nie działałoby to tak fajnie, bo nie skalowałoby się na przykład tak dynamicznie. I eventing, no to tutaj jest właśnie jakby mogą być różne źródła tych eventów, to są przykładowe oficjalne, to jest jakby też rozszerzalne, można dodawać własne, natomiast to są oficjalnie wspierane, czyli na przykład wiadomość na PubSubie Google'owym może być eventem obsługiwanym przez Knative i może wystartować nasz kontener, czyli to jest to samo, co jakbyśmy mieli Lambdy czy Cloud Functions, możemy sobie robić takie rozwiązania, że na przykład chcemy zrobić, że jak się pojawia jakaś wiadomość na PubSubie, to odpalamy jakiś Cloud Functions, które na przykład przetworzy jakiś obrazek albo wyśle jakąś wiadomość na Kubernetesa, albo jakąś wiadomość na przykład na komunikator. Możemy różne rzeczy takie właśnie event sobie tworzyć. Przy czym dzięki temu, że mamy to oparte o projekt open source, no to mamy dużo większą elastyczność i nie musimy być ograniczeni do tego, co do tej pory nam oferowali dostawcy chmur. Natomiast możemy się integrować z tymi narzędziami chmurowymi. Jakby naszym światem zewnętrznym, źródłem eventów mogą być jakieś inne zamknięte rozwiązania. Przykład jest tutaj taki, że jeżeli jest jakiś pull request do GitHuba, możemy przekazać informację o tym pull requestie do naszego serwisu Knative'owego, czyli serwis Knative'owy to jest to, co było w punkcie drugim, czyli to jest tak naprawdę definicja jakiegoś kontenera, który ma być postawiony i obsłużyć nasz event, czyli jakby możemy, no to są jakieś takie podstawowe klocki do zbudowania swojego customowego systemu Continuous Integration na przykład. No dobrze, to mamy te CRD-ki, jak umiemy je napisać i najlepiej jak mamy jakiś plugin do naszego IDE, żeby się z tym nie zamęczyć, no to powiedzmy, że wszystko będzie dobrze, natomiast dalej jest to strasznie upierdliwe. Więc jak zrobić, żeby się jednak tak nie namęczyć? Są narzędzia command line'owe. Tych narzędzi jest kilka. Trigger Mesh jest o tyle istotny, że miał taką mocną integrację z GitLabem. To była dosyć głośna sprawa, że GitLab chciał mieć wsparcie dla Knative i jakiś zrobili taki deal z Trigger Meshem. Natomiast z tego, co słyszałem ostatnio, GitLab się z tego wycofuje i robi swoją własną integrację, swoje własne rozwiązanie serwersowe, też oparte na Knative, ale już bez Trigger Mesha. HNCTL to jest jeden z projektów open source'owych, który jakby tak naprawdę to wszystko się sprowadza do tego, że dalej musimy współpracować z API Kubernetesa i tworzyć te CRD-ki takie jak pokazywałem, natomiast mamy wygodne narzędzia command line'owe, które to nam ułatwiają. KN to samo. gcloud Beta Run jest o tyle czymś innym i ciekawszym i wartym wspomnienia, że z jednej strony jeżeli mamy nasz klaster kubernetesowy na Google Cloudzie, jest coś takiego, co się nazywa Cloud Run i Cloud Run to jest zarządzalna implementacja Knative, to znaczy, że mamy do tego jeszcze ładne GUI, możemy sobie poklikać, te kontenery popodglądać i tak dalej i możemy zarządzać tym za pomocą narzędzia gcloud, czyli naszego standardowego narzędzia do współpracy z Google Cloudem i na przykład, jeżeli byśmy chcieli zdeployować jakiś nasz obrazek Hello World na klasztrze
na klasztorze kubernetesowym, to możemy to zrobić w ten sposób. Natomiast jest jeszcze jedna fajna rzecz i to jakby pokazuje trochę odkrywam masterplan Google'a za tym wszystkim, dlaczego tyle inwestuje czasu w projekt open source'owy, który działa wszędzie. Natomiast właśnie ta jedna fajna rzecz. Można pominąć ostatni parametr tej komendy, czyli można zrobić bez cluster, standard cluster. Standard cluster 1 to jest jakiś cluster kubernetesowy, który wcześniej był utworzony. Jeżeli to pominiemy, będziemy mieli wtedy totalnie serverless Knative, czyli będziemy mieli deployowane kontenery na Google Cloudzie, natomiast bez zarządzania VM-kami, bez zarządzania nodami naszego klastra, natomiast dalej będzie to wszystko zgodne z Knative i będziemy mogli w łatwy sposób uciec w pierwszym kroku z Cloudruna zarządzalnego na Cloudruna na GKE, a potem z Cloudruna na GKE będziemy mogli przenieść się teoretycznie na Knative na innym klastrze. Więc jakby tutaj przynajmniej teoretycznie ten vendor lock-in jest dużo mniejszy i jest ogromna elastyczność, a też jednocześnie bardzo duża wygoda. Naprawdę to jest wszystko, co na dzisiaj przygotowałem i jestem ciekawy pytań i ewentualnie komentarzy. Tutaj mam pytanie na temat tych command line'owych tuli. Dlaczego niezwykły Helm, skoro to jest CRD? Dlaczego nie warto użyć czegoś, co jest wspierane przez samego Kubernetesa? Możesz, jak najbardziej można tworzyć własne YAML-e i te YAML-e można template'ować i zarządzać nimi na przykład Helmem. Natomiast no, idea jest taka, żeby to udawało też, znaczy idea tych narzędzi CLI-owych jest taki, żeby udawały experience innych narzędzi serverless, czyli żeby można było na przykład sobie odpalić nasz kawałek naszego kodu jedną komendą i tak jakbyśmy mieli jakąś właśnie Cloud Functions, to żeby pracować w podobny sposób. Bazując na tej komendzie, którą masz teraz na ekranie, tutaj tak jakby efektem tego jest uruchomienie tego naszego kontenera gdzieś na jakimś Kubernetesie, powiedzmy, czy tutaj na konkretnym, czy na jakimś dowolnym. Czy to jest tak naprawdę ta część serving z tych trzech części, tak? Tak. I w jaki sposób teraz z takim kontenerem, który uruchomiliśmy sobie na Cloudrunie, możemy pogadać i coś zrobić? Trochę się boję robić live demo, ale mogę... Możesz opowiedzieć. Dobra, mogę opowiedzieć. Dobra, opowiem. Po pierwsze, ta jedna komenda nam tworzy trochę więcej obiektów niż sam serwis. W szczególności tworzy nam regułki routingu do Istio. No i możemy odwiedzić, jeszcze za małą podzielność uwagi, żeby pokazywać i opowiadać. Natomiast możemy sobie od razu po tej komendzie możemy się dostać po domenie, którą musimy skonfigurować dla danego deploymentu Cloudruna. Albo jeżeli mamy gołe Knative, no to musimy to osobno skonfigurować, ale w przypadku tej komendy po prostu od razu mamy gotowy pod konkretną domeną. O właśnie, tamta komenda sprawiła, że to działa. W sensie jeszcze był ten jeden krok związany z podpięciem tej domeny, natomiast regułki routingu, coś a la Ingress, tylko że nie Ingress, bo tylko Istio Gateway, ale to się stało pod spodem. Powiedziałeś o tym rozwiązaniu G-Cloud Beta Run. Fajnie, wygodnie można sobie odpalić jakiś serwis. No ale tak w sumie, jeżeli się namnoży dużo tych serwisów, to skąd użytkownicy, deweloperzy mają wiedzieć, co tak naprawdę siedzi w tej infrastrukturze, skoro to nie jest nigdzie zapisane w żadnym repozytorium, tylko tak uruchamiane z palca? Okej, to jest kilka rzeczy, bo jakby jedna też rzecz jest taka, że żeby monitorować uruchomioną infrastrukturę, to co działa, to możemy to zrobić na kilka sposobów. Oczywiście możemy stworzyć jakiś swój system monitoringu z jakimś Prometeuszem, Grafaną, zależy od potrzeb i czasu. Natomiast na samym początku dostajemy, jeżeli mówimy oczywiście o tej wersji o Cloudrunie konkretnie, no to oczywiście to widzimy po prostu w
w Google Cloudzie, bo mamy bardzo ładny dashboard. Mamy ładny dashboard. Zaraz go pokażę, tylko się doklikam. To zamkniemy. To akurat jakiś redeployment robiłem, ale widać, że jest nasz Hello World. Możemy zobaczyć, jaki kontener jest do tego podpięty, na jakim klaszcze, jaki URL. Ostatecznie nas to przekieruje też do widoku kubernetesowego klastra. Natomiast pytanie chyba jest trochę inne, jak tym zarządzać w sensowny sposób, w szczególności powiązać to z kodem. No, ostatecznie pod spodem jest tam Docker, więc jakby musimy mieć sensowny pipeline budowania tych naszych imidży dockerowych. No, w szczególności ten komponent Knative Build może nam w tym pomóc, czyli możemy zamiast robić od razu G-Cloud Beta Run i podawać gotowy obrazek, możemy użyć tego komponentu do budowania i zrobić pipeline, który będzie budował nasze obrazki z kodu, przy czym na ile to jest automatyczne, na ile trzeba się narobić samemu, a ile da się zrobić G-Cloudem, to nie chcę teraz skłamać. Ja mam pytanie, czy orientujesz się, jak to się dzieje, że te skalowanie od zera jest szybkie? Jaka magia tam za tym siedzi? Nie do końca. Kiedyś się tym troszeczkę interesowałem. Był taki issues w Kubernetesie, że chcą osiągnąć taki czas. Tam było twarde wymaganie typu kilkadziesiąt milisekund, więc to też zależy od tego, jak długo pod wstaje, czy gdzieś na pewno obrazek tego poda musi być skeszowany. Natomiast no sam mechanizm jest jakby związany z tą eventowością, w sensie Istio Gateway coś obserwuje requesty na gatewayu i potrafi szybko dostawić kontener, natomiast nie chcę za bardzo fantazjować na temat szczegółów implementacyjnych. Okej, mam jeszcze jedno pytanie, czy Knative jakoś da się spiąć z natywnymi sekretami Kubernetesa albo w innej formie dostarczyć aplikacji konfigurację, tudzież sekrety? Tak, konfigurację bez problemu, da się ustawiać zmienne środowiskowe. Sekrety zależy w jakim rozwiązaniu mówimy. Nie jestem pewny, jak jest w gołym Knative, natomiast w Google Cloudzie, w Cloud Runie role IAM-owe, bezpieczny dostęp do Cloud SQL-a, są mechanizmy, które tam są oficjalnie proponowane przez Google do łączenia się z tym ekosystemem Google'owym. Bo wspominałeś, że jest skalowanie do zera, ale co jeśli, inaczej, czy jest jakiś health check, który sprawdza, czy ta aplikacja rzeczywiście już działa, bo to, że image jest w stanie running, to niekoniecznie znaczy, że jest już w stanie przyjąć jakiś request. Czy jest jakiś health check, cokolwiek można ustawić, coś ułatwiającego życie? Tutaj health checki, znaczy z tego co patrzyłem, to jest tak, że w zwykłym Kubernetesie w zwykłym deploymencie mamy te liveness readiness proby, które jakby są przewidywalne i fajne, tylko trzeba pamiętać, jak je ustawić. Natomiast w Knative jest trochę śmiesznie, jest coś takiego, że jest jakby kontrakt między tym kontenerem a Knative. W sensie nie ma dużo takich ograniczeń, ale są pewne wymagania nakładane na nasz kontener, który chcemy uruchamiać. W szczególności nasza aplikacja musi przyjmować, musi reagować na zmienną port i słuchać na tym porcie, który dostanie z Enva. I po prostu Cloud Run, myślę, że Knative tak samo, ale w sumie warto byłoby to jeszcze sprawdzić dla pewności. Cloud Run sprawdza, czy jakby sam losuje ten port, na którym ta nasza aplikacja ma działać, no i monitoruje ten port i dopiero wtedy puszcza requesty. To ja tak na koniec mam takie pytanie bardzo otwarte. Wspominałeś, że serverless to, że istotą rozwiązań serverless jest to, że płacisz za to, czego używasz. I wspominałeś też, że skalowanie do zera to nie jest taka super łatwa rzecz. Więc
Czy uważasz, że skalowanie do zera jest taką krytyczną częścią bycia serverless tak naprawdę? Bo jeżeli nie ma skalowania do zera, to płacisz nawet jeśli nie używasz, tak? No tak, to jakby kwestia, jak bardzo ortodoksyjnie podchodzimy do definicji. Natomiast, no i też jak bardzo myślimy o tych definicjach, powiedzmy, w starym i nowym stylu, w sensie jak bardzo chcemy je naginać. Bo jeżeli myślimy o takich definicji właśnie, że serverless to jest to samo, co funkcje, no to wtedy te funkcje się faktycznie skalują do zera. Oczywiście jest wtedy problem cold startu, jakby no to jest chyba taki największa wada tego rozwiązania, jeżeli mówimy o skalowaniu do zera. Natomiast, tak jak wspomniałem na początku, niektórzy próbują pociągnąć na przykład App Engine do serverlessa, więc wtedy tego skalowania do zera tak naprawdę nie ma. I dla mnie to nie jest jakby, moim zdaniem, ja jestem w stanie to przeżyć. W sensie to jest pytanie bardzo, bardzo filozoficzne. Dla mnie na pewno rozwiązania, które się nie skalują do zera nie są straszne, pod warunkiem, że skalują się do czegoś dosyć małego. Na pewno przy dużym ruchu to i tak nie ma aż takiego znaczenia przy dużym obciążeniu. Zasadnicze znaczenie ma to przy developmencie, żeby nie podnosić kosztów developmentu. Jakby wtedy bardzo widać problemy z brakiem skalowania do zera. Na przykład App Engine Flex się nie skaluje do zera i koszty developmentu na App Engine Flex przez to mogą być niepotrzebnie duże. Natomiast dalej ja bym się jednak zgodził z tym, że jest to rozwiązanie serverless, mimo że jakoś łamie trochę tą definicję. To bardzo dziękuję, wielkie brawo, bardzo dziękuję za wystąpienie.